Dzień dobry. Niedziela, piękny, słoneczny dzień. W tle hałasuje nam troszkę falownik, ale dziś nie o tym. Dziś o pompie obiegowej i czy da się tym pompować wodę ze studni czerpalnej. Obiecałem, że wrzucę, co czynię, dziękując wszystkim tym, którzy w ciągu ostatniego roku, co pół roku przypominali mi o złożonej obietnicy. Chodzi oczywiście o redukcję kosztów związanych z pobieraniem wody ze studni czerpalnej, w efekcie o wyższe COP. Wszyscy wiemy, że moc pompy głębinowej należy uwzględnić w ilości energii elektrycznej, jaką konsumuje gruntowa pompa ciepła, bo bez tej pompki działać po prostu nie będzie. Tym samym im mniej energii elektrycznej konsumować będzie pompa tłocząca wodę z dolnego źródła, tym wyższe COP da się uzyskać. Weźmy na przykład moją gruntówkę z pierwszego cyklu. Sprężarka to 700 W, 370 W, pompa głębinowa, w sumie 1070 W. Uzysk pompy ciepła to 4600 W, więc COP to 4,29 do 1. Później zmieniłem pompę na popularnego nurka o mocy 250 W, stąd przy produkcji ciepła na poziomie takim jak poprzednio 4600 W, COP wychodziło 4,84 do 1. Kolejna pompa głębinowa o mocy 150 W przyszła od widza z Czech. Wzrósł COP do 5,41 do 1. Natomiast dzięki rozwiązaniu, które właśnie widzicie Państwo na ekranie, COP wynosi 6,15 do 1. Uproszczony schemat, w dodatku kolorowy, po wyjściu na powierzchnię wyglądałby tak. Mamy przekrój przez grunt, lustro wody na maksymalnie 6 metrach poniżej poziomu terenu lub miejsca zamontowania pompy obiegowej. Jest studnia czerpalna, studnia zrzutowa. Do środka wrzucamy rury PEHD i tu dość istotna uwaga, oba końce znajdować się muszą pod lustrem wody i na takiej głębokości, by wykluczyć zasysanie powietrza do rury czerpalnej. Teraz jeśli mamy długie odcinki rur PEHD i wynikła konieczność ich połączenia, to nie używamy złączek skręcanych. Używamy tylko i wyłącznie złączek elektrooporowych, które zagwarantują pracę układu przy podciśnieniu. Teraz wystarczy jedynie podłączyć pompę próżniową, to uwaga, nie wolno zalać jej wodą, a podciśnienie zrobi za nas resztę pracy. W wersji RIL wygląda to tak. Zawory kulowe nie muszą być jak na przykładzie mosiężne. Mogą być polipropylenowe, zgrzewalne. Do wszystkich złączek skręcanych warto użyć grubej taśmy teflonowej, a najlepiej kleju anaerobowego Loctite. Chodzi wszakże o szczelność i to dokładnie o wyjątkową szczelność, bo tu nie będziemy mieli do czynienia z nadciśnieniem, a z podciśnieniem i to relatywnie sporym. Tym większym, im wyższy słup cieczy wody. Proces zgrzewania w tle, o samym procesie niewiele, bo każdy z Państwa to na pewno potrafi. Przejście z rur PEHD na polipropylen można również wykonać za pomocą złączy elektrooporowych z gwintem lub, tak jak w tym przypadku, węży ssawnych PCW ze stalową spiralą i oczywiście opaski przemysłowe GBS skręcane. Inwestor po prostu lubi podglądać, jak płynie woda. Jak widać, układ działa, rura zrzutowa została
wyciągnięta ze studni zrzutowej, by pokazać, że i pod górę można pchać wodę pompką obiegową. Tu pomocny jest syfon, który nam się przypadkiem podczas tego działania pod ziemią utworzył. Mamy w tej chwili około 7 litrów na minutę, ale gdy rura PEHD z powrotem znajdzie się w studni zrzutowej, prędkość przepływu wzrośnie do blisko 18 litrów na minutę, bo pomagać nam będzie grawitacja działająca na wodę po stronie tłocznej pompy. Dziękuję za uwagę. Komentarze oczywiście bardzo mile widziane i do zobaczenia następnym razem.